To jest takie powitanie niestety nieprzyjemne. Ledwo co lądujesz i na lotnisku takie widoki. Si informano i titolari di abbonamenti intercity e regionali di Trenitalia che è possibile verificare. To jest jedna z ulic prowadzących z dworca głównego do centrum Katanii. Nie wiem, może nie skręciliśmy w tą co trzeba, bo znaleźliśmy się w dzielnicy, gdzie praktycznie na każdym kroku siedzą panie oferując swoje usługi. Jest też wiele śladów wskazujących na to, że można zakupić tutaj wszelkiego rodzaju używki. Dość słabe wrażenie tak na początek. Witajcie, znów jesteśmy we Włoszech. Tym razem w Katanii, mieście, o którym dowiedzieliśmy się po kupieniu biletów niestety, że Jest ono w czołówce niechlubnego rankingu najbardziej niebezpiecznych miast Europy. W zasadzie jest to ranking trochę subiektywny, bo jest na podstawie odczuć turystów. No i tak trochę się zdziwiliśmy, dlaczego akurat Katania, a nie na przykład taki Neapol, który naszym zdaniem chyba robi gorsze wrażenie na turyście. Postaramy się Wam pokazać, czego można się spodziewać po tym mieście, którego wizytówkę widzicie za nami, Porta Garibaldi. Oczywiście nie mogło zabraknąć tutaj Garibaldiego. Chodźcie z nami zwiedzać. fajny klimat z tym mięsem sprzedawanym na zewnątrz. Nie z lodóweczki. A tu są pyszności najróżniejsze. Coś wspaniałego. To można nazwać bruschettą. Bardziej takie tapasy przypomina i zdaje to takie 1/5. To, co mnie osobiście najbardziej urzeka w Katanii, to nie ta fajna architektura, która owszem jest świetna i na każdym kroku zachwyca, ale autentyczność tego miasta, to, że jakby nic nie robi sobie coraz to większego napływu turystów. Co chwilę słyszymy język polski, gdzieś tutaj przybywają Polacy, tych samolotów jest jednak sporo, które tutaj lądują. Ale nie jest zepsuta turystyką. Ludzie żyją sobie tutaj po swojemu. Chcąc chwilę odpocząć od tego szumu i gwaru, którym Katania w zasadzie nieprzerwanie nas bombarduje, warto przyjść do parku imienia Belliniego. Ono jest w zasadzie w samym centrum, ale oferuje ciszy, spokój, piękny widok na Etnę. Można odetchnąć, można też porozmyślać o tym znamienitym mieszkańcu miasta Katanii, jakim był Bellini. Właśnie na jego cześć powstała tutaj opera. Jest pomnik, jego grób znajduje się w katedrze, a także najsłynniejsza potrawa katańska została nazwana od jego arii, alla norma. Każdego dnia mamy tutaj aktualną datę układaną z kwiatów. Ciekawe, co Bellini by na to powiedział w jego ogrodzie. O, tutaj też mamy słonika, który jest symbolem miasta, jednym z wielu jego symboli. Ale tak, on się pojawia też w herbie miasta, no i oczywiście na głównym placu Piazza Duomo. Chodźcie, zobaczymy go na żywo. Centralnie przez miasto ciągnie się Via Etna. Właśnie do Etny można by tędy dojść albo dojechać, bo na końcu tej drogi znajduje się też stacja kolejki Circum Etna. My tam się nie wybieramy tym razem przynajmniej. Póki co cieszymy oczy przepięknymi sklepami, cukierniami, które tutaj się znajdują na tym głównym deptaku.
idąc sobie nieśpiesznie Via Etna, podziwiając te luksusowe sklepy, które umiejscowione są po jej obu stronach, doszliśmy do Piazza Duomo, czyli Placu Katedralnego, katedry świętej Agaty, patronki miasta. Swoją drogą dość ciekawa postać, bo to jedna z wczesnochrześcijańskich męczennic. Natomiast za mną widzicie też tego słonia, o którym już wspominaliśmy, wykonanego z magmy, jak wszystko tutaj, bo nawet plac jest wykonany z zastygłej lawy wulkanicznej. Wszystko tutaj praktycznie jest zrobione z lawy, więc gdyby nie Etna, to Katania chyba by nie istniała, chociaż czasem za sprawą Etny Katania przestawała istnieć, jak to miało miejsce w XVII wieku na przykład. Natomiast co jest niezwykłego w tym słoniu? Jak widzicie, ma on na swoim grzbiecie umiejscowiony obelisk pochodzący z Egiptu. Jest to obelisk na cześć Izydy, ale co on tu robi, jak on się tu znalazł, to w zasadzie nie bardzo wiadomo. No, na pewno stało się to w czasach, kiedy było modne rozgrabianie Egiptu i stawianie sobie na placach tego typu ozdóbek. Trudno w to uwierzyć, no ale tak jest. Idziecie sobie ulicą, normalne budynki i za nimi, tuż za fasadą tego budynku znajduje się ogromny rzymski teatr. Pokażę wam. Patrzcie, tutaj możecie sobie kupić odkurzacz. A tutaj jest antyczny teatr. Na tym placu jeszcze ciekawą rzeczą jest fontanna, którą widzicie. To jest fontanna, to ładnie ozdobiona jakimiś tam postaciami z mitologii, ale co jest najciekawsze, to woda, która się przez nią leje, jest tak naprawdę podziemną rzeką, którą w tym miejscu wydobyto na powierzchnię. I tak oto powstała ta fontanna. No tutaj jesteśmy dosłownie 2 kroki od tego Placu Duomo i nie wyglądają dobrze te uliczki. Szukamy kwatery, gdzieś tutaj po prawej ma być, niedaleko dworca. Jest? Mamy samodzielne zameldowanie. No ciekawe jest to mieszkanko. To przerobione z takiej jakiejś, nie wiem, komórki, garażu czy czegoś tam. Oni to nazywają studio. Bardzo dużo tego typu obiektów się sprzedaje właśnie w różnym stanie, głównie tragicznym. Bardzo ładnie te schodki zrobione. No spójrz, jakie sklepienie. Przecież ten budynek ma dobrych 300 lat. Zobacz, jeszcze tam kuchnia jest. Bardzo przyjemnie w sumie i tak nowocześnie zrobione. Łazieneczka całkiem spoko. Idziemy jakąś pizzę zabrać do mieszkanka. Te dywaniki wyglądają znajomo. Tak, to jest meczet. Pizzy nie udało się kupić, bo dopiero od 7:30 jest taka możliwość, a my już umieramy z głodu. Dlatego Patrycja się wzięła za pichcenie. Suszone pomidorki, oliwki. Poezja. Giga, giga. Muszę wam powiedzieć, że poruszając się nawet sama ulicami Katanii, tymi głównymi, nie czuję się z tym jakoś źle. Może gdybym się zapuściła w jakieś bardziej odludne zakamarki, no to byłoby mi z tym trochę gorzej, ale no jakoś naprawdę nie umiem zrozumieć, dlaczego ktoś miałby aż tak się bać tutaj wizyty w takim mieście jak Katania. Idąc ulicami tutaj w centrum, ciągle widzimy policję. Tak, to chyba o czym świadczy. W bardzo fajnych samochodach, takich super nowoczesnych Alfach Romeo, pięknej, błyszczących i panowie tak elegancko ubrani. I są
jedynymi, kulturalni. którzy przepuszczają pieszych na przejściu. Chyba dają dobry przykład, bo inni niestety nie mają takiego zwyczaju. nie. W ogóle poruszanie się jako pieszy jest tu bardzo problematyczne, bo jest to zupełnie nieprzystosowane do ruchu pieszego. Jest tylko asfalt ulica. i ściana. Jakbyście tu wpadli na pomysł przyjść z dzieckiem, z wózkiem, bardzo zły pomysł to jest. A propos, przepraszam. Właśnie nas prawie rozjechało. Tak, ciężki temat. Zobacz, No i- czego jest ta brama, przepraszam bardzo, że trochę chaotyczny ten samego. odcinek będzie, ale ciągle robi to na nas wrażenie. To też jest z lawy wulkanicznej. Jak wyglądają samochody? Chyba już nikt tego nie klepie, nie wymienia. Nie wiem, jak one przechodzą przeglądy, ale najwyraźniej jakoś przechodzą. Ja tu kiedyś przyjadę na przegląd, bo powinienem przejść. To działa, porusza się. Ale wiecie, żebyśmy byli z Wami szczerzy, to my jesteśmy fanatykami Włoch i nam się tu mimo wszystko bardzo podoba. Jest super, to jest właśnie ten klimat, który uwielbiamy. Ja Tak. osobiście lubię północ Włoch, moja małżonka trochę mniej. Nie, no też lubię, oczywiście, że Tak. lubię, chociaż południe jest w jakiś sposób bardziej swojskie, nie wiem. No może właśnie. bardziej klimatyczne jak dla mnie. Dokładnie, więc to jest coś, co bardzo nas pociąga. Więc jakby biorąc to wszystko pod uwagę, co już wymieniliśmy jako w sumie, no, można powiedzieć, minusy Katanii, rozumiemy, dlaczego turysta może czuć się tutaj trochę taki nie do końca bezpiecznie, gdzieś jakoś oszołomiony natłokiem tych wszystkich bodźców. No i to poczucie bezpieczeństwa jest jakieś takie zaniżone u niego. Można się tu czuć bezpiecznie. Wiadomo, że nie warto się zapuszczać w te ulice, które są już totalnie osławione. No ale jak się nie szuka guza i specjalnie tam człowiek nie będzie się wpychał, to myślę, że Katanię można śmiało polecać jako miejsce do zwiedzania. Jak w każdym innym mieście w Europie, musicie tutaj po prostu pilnować sobie dokumentów, portfela, mieć go w jakimś bezpiecznym miejscu. Jak Jedynie na ten najbardziej. ruch uliczny trzeba uważać, no i na to, żeby nie pojawiać się jednak w nieodpowiednich miejscach, a już na pewno nie o nieodpowiedniej porze, czyli w nocy, no bo pewnie mogłoby się coś złego wydarzyć. Tutaj rzuca się w oczy, podobnie jak w Neapolu, to blokady na kierownicach i to w samochodach takiej niedużej wartości, więc najwyraźniej kradzieże są dość powszechne, bo komu by się chciało zakładać taką blokadę? No ja pamiętam, miałem taką w Maluchu, ale to było jakieś chyba prawie 30 lat temu. To ile ty masz lat? No właśnie, to jest zagadka. Mimo iż Katania chyba nie zajmie bardzo wysokiego miejsca na liście naszych ulubionych miast, to jednak warto było ją odwiedzić, tym bardziej, że stanowi ona świetną bazę wypadową do pobliskich Syrakus i Taorminy, których oczywiście nie omieszkaliśmy odwiedzić. Zapraszamy na następny odcinek. Z tej strony Marcin, Eunika, Patrycja. a no i jest jeszcze Filip. Jesteśmy rodzinką z Krakowa, którą ciągle nosi po świecie, a swoimi przygodami dzielimy się z Wami na tym kanale. Najwięcej kręcimy się po Bałkanach, ale często bywamy też w Turcji, Grecji i we Włoszech, czyli na trasie legendarnego pociągu Orient Express. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania, a także na nasz profil na Patronite.